Kolejny owocny dzień. Spełniliśmy obywatelski obowiązek. Pali się las. Pali się las, stary, ale nie wiemy gdzie jesteśmy, stary, ja tego nie wytłumaczę. Tomek Fornal właśnie wsiadł do potężnej maszyny offroadowej i ja to muszę przeżyć. Tu jakbyś sobie chciał telefonik, wiesz o co chodzi, nie? Chwytak jest. W prawo. To fajnie. Na oriencie, tak? Tak się wyrobiłem, tak? No. A co myśleliście, że będzie śmiesznie, bo sobie nie poradzę z tym wichrajstwem? Myślałem, że zrobisz strzał ze sprzęgła i będziemy palić gumę. W dniu dzisiejszym sytuacja jest następująca. Jesteśmy na urodzinach Sebastiana Pachury, znanego jajcarza. Tu sobie żarciki robi, tu jajka produkuje. 150 milionów jajek dziennie. Więc najprawdopodobniej miałeś kiedyś jego jaja w buzi. Ciele. Trochę sobie wywietrzę. No w sumie, No. ja tu jestem już fajer. Nie no, co, ciepło jest? Nie, jest zajebiście, a No. to małe okienko tu byś mi mógł otworzyć, tam masz jakąś tą. Powiem tak, jest dzisiaj 38,5 stopnia w miejscu, w którym się znajdujemy, chociaż w jednej miejscowości, chyba w Rawiczu, jest 39, przeszło i brakuje chyba 1 stopnia do pobicia rekordu wszechczasów, więc no i teraz jest to pytanie, bo za każdym razem się pojawia pytanie, jest to pogoda czy klimat? No, więc pewnie jedni powiedzą tak, drudzy powiedzą inaczej. A ty jak byś powiedział? Ja bym powiedział, że to jest klimat, ale wydaje mi się, że klimat w Polsce się zmienia. Nie, No. zmienia się. Zmienia. coraz cieplej. Z dnia na dzień jest inaczej. Oj, trójka tu tak wchodzi. Tak wchodzi. Tak. Poczekaj, on jeszcze nie zaczął głośno pracować, bo ja tak wczoraj pojechaliśmy właśnie w jedno miejsce wieczorem I się spocił. i ten samochód brzmiał jakbym miał za chwilę, nie wiem, silnik się rozpaść albo Wydaje, jakieś że trzeba inne go rzeczy. przepalić. Tak, możemy tylko przepalić jak najbardziej. A ile tu ma koni? Jakieś niesamowite 63? No z 67 będzie. 6-7. 6-7. No, co wy myślicie, To- że dziadki nie jarzą? Dziadki jarzą jeszcze. Dziadzia jeszcze jarzy. Co wy? To już nie jest życie siwego, tylko to jest życie wujkowe, stary. życie wujkowe. To już jest życie wujkowe. Wujkowie są na miejscu, w pełnym składzie. Są na miejscu. A nawet w rozszerzonym dzisiaj, co? Kto ma wiedzieć, ten wie. Dokładnie. Ty, to jest start stop? No, to już chyba jest taki bardziej zaawansowany Ford, wiesz? Puścić ci szpiegiel oczy, nie? No to zaraz, to wszystko ten. No. Nawet na zimnego łokcia tu nie ma. Jakbyśmy tu postali, jeszcze tak jak za 5 minut nie przyjedzie, to normalnie kamienie polewamy. Nie, trzeba przyznać, Sergiusz sobie zaskakująco dobrze Nie, radzi z wydaje manualem, nie? No, w ogóle nie szarpałeś, nic nie rwałeś, jak Dobra. jeździsz całe życie automatem, to naprawdę sztosik. I teraz na sam koniec powinniśmy w coś... Tak, jadę do sklepu. Dobra, idziemy na zakupy. To Bierzemy jest przyjemnie. wózek? Nie wiem, czy to jest ten cały Lipton zielony, ale chyba tak. I zawsze one były na stole. O, to lubicie? Nie jadłem tego nigdy. Nie jadłeś tego nigdy? Nie. Nie wiem, co to jest. Robimy testa. Na koniec, wiesz, sezonu vlogowego No. powinni montażyści wziąć te wszystkie wycięte sceny Tak. i zrobić taki odcinek wycięte sceny z jakby Tylko, że całego jak sezonu. Oni wezmą wszystkie wycięte sceny, to jak będę musiał karierę zakończyć. Przecież mamy pół wózka tych. Słodyczy. Ale zobaczmy, co się kupuje idąc z Sergiuszem na zakup. No tak, tak, tak. Ale to wy to ale co jest? Wy to wzięliście? A masz dowody? Milkę jakąś może? Milkę lubimy, nie? Milkę lubimy. Milkę lubimy. Nie, czy byś coś Tylko sobie z tej półeczki zabrał? Ta strawberry dobrze wygląda. Strawberry. Strawberry. Albo tutaj mleczna malinowa, tak dobrze. A to? WW? No WW też mleczna. Co, Ereczka nie chce wejść? Musisz to podnieść, żeby wrzucić R-kę, to do góry. Czujesz jak w takim programie telewizyjnym LK? Nie? Instruktor. Tylko mu tamtego, nie hamulca nie wciskaj pod przypadek. Nie, wiesz, tak pod content byśmy mogli Zadriftować. zadriftować, nie? Przecież to mocy nie ma. Tomek, jak Ci się podobał drift? Nie no mega, tylko że zapomnieliśmy, że ma 67 koni. Moć! Przygotowuję się na piątek. Szukaj, żebyśmy na taką dziurę wjechali, żebyśmy głową w sufit. Ręki, żeby wypadały. Tu Szymon pracuje.
jakiś mam. Kotłownia. No i on będzie mówił, że on jestem młodzieżowy 6-7, 6-7. Mango musztarda. Skrrr. A wyjdziesz? A weźmiesz kamerę? Ja do takiego hot doga to... Może 4 razy w życiu go jadłem i za każdym razem no najgorsze co mnie spotkało. Ta pizza jest okej? Raptor tak. To jest po prostu stary, ja się stoję po co No, chcesz? trochę. Jak? Dobra, ja lubię. Suszona wołowina, ogólnie suszone rzeczy to spoko. Siemano, słuchaj, jedziemy autem. Słuchaj, masz teraz start ze światła. Twoja ręka jest nagrywana, jak to? Teraz. On już chce. To nie wchodzi. Skrzynka działa. To działa. I teraz, uwaga, czy wejdzie w końcu ta trójka? Dobra, my powinniśmy sobie kupić takie samochody i się ścigać ogólnie, nie? Jak w torze. Teraz, czyli czwórka, trzeba pociągnąć do siebie. On już chce. O, ale weszło! Dobra, to teraz dawaj wsteczny! Nie! Ale śmieszniejsze jest to, że pewnie to w obrazku wygląda jakbyśmy to ze 180, a jest dokładnie 66 na godzinę. Dobra widzowie, jest niesamowicie. Tomek Fornal właśnie wsiadł do potężnej maszyny offroadowej i ja to muszę przeżyć. Speed it up, 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 speed it up. Go faster, ayy. Go faster, Ale to przeryja, co? go faster, ayy. I'ma wake up, go dumb. I'ma pray to God like a nun. I'ma put that on my son. Don't go like GT9. No smoke, I need my lungs. I stack and feed my funds. I'ma do this, have fun, ayy. Ładnie. Ale sądzę, że stary wykorzystaliśmy 3% możliwości tego auta. Na pewno. Speed it up, speed it up, speed it up, speed it up, speed it up. Go faster, ayy. Go faster, ayy. Go faster, ayy. Go faster, ayy. Nie ugasimy tego, to trzeba na straż dzwonić. Witam serdecznie. Ten materiał będzie przerywany takimi oto głosówkami. Będą takie dwie, żebyście lepiej zczaili, o co dokładnie chodzi. Przejeżdżaliśmy Maverickiem przez las i zauważyliśmy w pierwszą stronę, jak jechaliśmy, takiego gościa około 60-latka, który stał w lesie. Jego rower czekał na niego, czy odstawił ten rower przed tym wejściem do lasu. Nie stwierdziliśmy, żeby to było jakieś zagrożenie albo żeby to była jakaś nadzwyczajna sytuacja. Po prostu, wiecie, to była wieś, jakaś 60-letnia osoba, delikatnie można powiedzieć podchmielona po procentach, siedziała sobie w lesie, mogła, że tak powiem, opróżniać się, ewentualnie coś robić. No, różni ludzie są, ale nie wydawało się to jakieś nadzwyczajnie dziwne. W pewnym momencie się zamieniliśmy z Dawidem i on tą samą trasą wracał i jadąc, zbliżając się do tego rowerzysty, czy do tej osoby, która w tamtym momencie znajdowała się w lesie, stał już on przy swoim rowerze i widząc nas, zaczął do nas machać, żebyśmy się zatrzymali. I w tej sytuacji my, zatrzymując i podjeżdżając już pod niego, zauważyliśmy właśnie dwa rozpalone, nie chcę mówić i nie chcę go osądzać, że to on, ale bardzo duże prawdopodobieństwo było, że dwie plamy takiego małego ogniska, które znajdowały się, takie dwa małe ogniska,
które no, podczas, nie wiem, wyrzucania peta czy czegokolwiek raczej w 2 miejscach by się nie zapaliło, więc oczywiście nikogo tutaj nie osądzam, ale bardzo dziwnie to wyglądało. Wszystko, co się później wydarzyło, jest już widoczne na materiale. Nie ugasi pan tego. Ma pan telefon? To proszę na straż pożarną dzwonić. Ej, no jesteśmy w tym lesie, pojechaliśmy w prawo, bierz auto i jedziemy po ciebie. Pali się las. Stary. Pali się las, stary, zaraz się będzie palił las. Ale nie wiemy, gdzie jesteśmy Ale nie dokładnie. wiemy, gdzie jesteśmy, stary, ja tego nie wytłumaczę. Tutaj miała miejsce następująca sytuacja. Nie do końca wiedzieliśmy, gdzie się znajdujemy. Wiedzieliśmy, że wyjechaliśmy w prawo, a wydaje mi się, że takie informacje czy straży, czy policji byłyby totalnie bezużyteczne przez telefon. Potem dostaliśmy ciekawego tipa i wskazówkę od nich, że można zawsze sprawdzić w Google Mapsie dokładnie swoją lokalizację i podać współrzędne. Dlatego to też taki dla Was tip na przyszłość, że zawsze możecie coś takiego zrobić. My na tamten moment na to nie wpadliśmy. Stwierdziliśmy z racji tego, że osoba, którą spotkaliśmy, czyli tego starszego, podpitego pana, nie za bardzo miał chęci dzwonienia gdziekolwiek, to stwierdziliśmy, że pojedziemy po prostu po Sebastiana, bo to było bardzo blisko, przyprowadzimy go na miejsce, on już wszystko będzie w stanie określić i powiedzieć straży, gdzie się znajdujemy, gdzie jesteśmy i tak dalej. Gdzie jesteśmy, Seba? Jedziesz, Amar? Jedź tym? bagi, jedź bagi. Jedź bagi. Jedź bagi, będziesz szybciej, połóż. Jedzie już chyba Seba. Znaczy jedzie, coś słyszysz? Bo Maverickiem pojechaliśmy pod straż. Jedzie już coś. Jadą do... Bo tu jest niedaleko jednostka właściwej straży pożarnej w Poduszynie od tej ulicy Wiejskiej, więc oni będą tak naprawdę za chwilę na miejscu. Już jadą już. Już, dobra, to nie. Czekajcie w bezpiecznej odległości, dobrze? Dobrze? Jak się zjawiliśmy z Sebastianem, nie było nas tak naprawdę z 2-3 minuty maksymalnie. No to osoby, która w tamtym lesie się znajdowała i przy tych ogniskach, czy przy tym podpaleniu, czy przy tym paleniu się na początku się znajdowała, no nie dacie wiary, uciekła i już jej tam nie spotkaliśmy. Także no nic nie sugeruję, nic, że tak powiem, nie chcę tutaj oczywiście nikogo oskarżać, ale no, było to bardzo, bardzo dziwne. Resztę materiału możecie sobie już zobaczyć na ekranie. Oczywiście było też dużo przerywania, trzeba było pokazać materiał policji i tak dalej, i tak dalej. Ja co tu się człowieku, gościu stał. Ja mówię tak, dzwoń na straż. Nie mam telefonu. Ja mówię, ja nie wiem, gdzie ja jestem, Idziemy do was, żeby was zgarnąć, Ten typ tu stał, człowieku, macha do nas, że się pali. Jak coś? Nie no, i to jest taki fart, że my tędy jechaliśmy. Jak powiedziałeś, stary, czy się chce przejechać? Czy i się zawróciliśmy, nie? chcesz przejechać i zawróciliśmy przez to. Nie no, ale jestem... Ja Uratował las. uratowałem las. Zwierzątka uratował. Uratowałem twoje kury. I chyba jakby chaty gdzieś tu komuś spłonęły. No stary, przecież to by się zaczął jarać, to to by się cały las spalił, Nie ma wiatru, bo tak to by poszło. Dzień dobry. Nie wiem, czy taki dobry. Dobre. No, mógłby być gorszy, gdybyśmy nie przejeżdżali. Ale musi być mu gorąco w tej kurce. Ale fajnie, że jesteście bohaterami. A widzisz, mogłeś się przejechać. Dzień dobry. Dzień dobry. O, tak, Ja bym szufla. się chciał przejechać. To już moje ziomki ze straży, będziemy na ty. Siema, Bo każdego- siema wróbel, tam gasiłeś coś dzisiaj? Chodź, zrobimy zdjęcie. Nie łapię ciebie. Ja i moje ziomki policji. Ja pracuję w handlu. Kolejny owocny dzień. To jest ten. Spełniliśmy obywatelski obowiązek. Tak, podkreśliliśmy jakiegoś pijaka. No stary, no takie dziwne to było. W ogóle pierwszy raz miałem taką sytuację z Gdzieś dupy. jak te drzewo tak instant, jakby jak zaczęło się paść, to tak... Jak zawiało trochę. No nie, no jak tu by fart, że nie ma, że teraz zaczęło wiać, ale fart, że nie wiało, bo jakby tu nie ma za co, Seba, że ci kury uratowaliśmy. Dziękuję bardzo. Do mnie by to nie dotarło, ale... No wiem, ale dzisiaj w ogóle dostałem alert i tam było, że uwaga na pożary, coś tam. Mówię, jakie pożary? No przecież to się nic nie ma szans takiego. I Dlatego w taką pogodę nie wolno bawić się w lesie. tym bardziej się nie bawcie, jak macie 65 lat i 2 promile. Jedziecie rowerem. To tym bardziej się nie bawcie. Panowie, Sergio Don Puta Madre, Małpa, Martin i Trevor zostali złapani obstawą. Trevor? Big Travis. T.
Zrobili na nas obławę w lesie, Tak. sprawy, tam zablokowane. To jest tu trailer, zablokowane. to puścicie jako trailer do Z tej strony pokaż. 7740 trailer. Z tego będzie jak las uratowałem. Dzięki panowie. Dzięki za ochronę w ogóle, zajebistą robotę robicie. Z Sergiuszkiem. Sergiuszek, chodź zdjęcie sobie zrobisz. Można sobie zdjęcie? Niecodziennie się las chroni. Chcesz zrobić? To dawaj. Dzięki bardzo. Widzicie, Sergiusz nie jest takim patusem, jak się o nim mówi, on las chroni. Pamiętajcie, moi drodzy, my może jesteśmy patusami, ja jestem siwym ignorantem i tak dalej, Czasami coś nam przeklinamy. ale czasami ogólnie coś ale ogólnie jesteśmy dobrymi ludźmi, można powiedzieć. Fajnie to zrobiłeś. Możemy być się dumni, Dawidek. Wydaje mi się tak, bo już rozmawialiśmy. Czekaj, w sumie to zgaszę jeszcze. Wydaje mi się, że uratowaliśmy niejedno zwierzątko w lesie oraz no, nie wiem, czy domostwo, bo pewnie by to ugasili, ale możemy być się dumni. Warto zaznaczyć, że jest 40 stopni stary dzisiaj, nie? Tak. To jest najcieplejszy chyba dzień od Tak. 70 lat stary. Najlepsze jest to, że my tu przyjechaliśmy czeku na urodziny sobie, a jesteśmy z 7 oddziałami straży pożarnej. Oficjalny statement od życia siwego i siwego. Proszę odbanować Sergiuszka. Dobry uczynek zrobiliśmy, razem tu z chłopakami ratowaliśmy las i wydaje mi się, że to zasługuje na odbanowanie na YouTubie, tak? Przynajmniej 2 sarny dzięki nam. Przynajmniej z 2 sarny uratowaliśmy, a może i nie jedno domostwo, dlatego jesteśmy dobrymi ludźmi. Uratowaliśmy to miasto! Możecie być z nas dumni! Ja jestem jak strażak sam, bo sam wszystkich uratowałem. W takiej właśnie pozycji nagrywałem te głosówki dla Was i teraz jeszcze w sumie stwierdziłem, że nagram takie podsumowanie na koniec tego filmu. Wielki szacun, było to już powiedziane kilka razy chyba w tym materiale, wielki szacun dla strażaków i dla policji, która naprawdę bardzo szybko się zjawiła na miejscu i opanowała ten las, ten pożar. Dla mnie taka sytuacja dosyć specyficzna. Pierwszy raz miałem taką sytuację. Pamiętajcie, żeby, jeżeli mogę taki advice, taką poradę dać od tutaj siwego łba, nie bójcie się zadzwonić zawsze na numer alarmowy 112. Pamiętajcie, miejcie go z tyłu głowy. Jak coś widzicie, jak coś wzbudza wasz niepokój czy coś takiego, od tego są służby, żeby pomagać. Robią to w przypadku tych chłopaków ze straży fenomenalnie. Tak naprawdę z 6-7 oddziałów zjawiło się w przeciągu 5-4 minut, także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że w jakiś sposób też ten materiał Was wyedukuje, żeby nie być obojętnym na różne rzeczy, które gdzieś tam znajdują się i nas otaczają. Wydaje mi się, że z chłopakami całkiem git się zachowaliśmy, pomimo tego stresu, który gdzieś tam na pewno był i był odczuwalny, to w jakiś sposób zachowaliśmy chłodną krew, zimną krew i zachowaliśmy spokój, plus oczywiście, no, nie da się ukryć, że z 2 sarenki na pewno uratowaliśmy, także pozdrawiam Was bardzo, bardzo cieplutko, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i widzimy się w następnych materiałach i co, do zobaczenia, elo! Nie narysuj serduszko. Nie, Serduszko mnie O Jezus! taki gorący. Przepraszam bardzo, bo widzę, że tutaj jest łach ciągnięty z mojej zupy pomidorowej. Nie, bo to na razie nie ma smaku. Nie, bo twoja w Turcji to miała tyle bez soli smaku.